Zrobiliśmy z tą osobą wywiad. Przedstawiła się ona jako pani prawnik. Jeżeli chcą, to mogą przewieźć nam gotówkę. To jest oszustwo, tak się nie da, to jest zabronione, niedozwolone. Jak ja mam ci zostawić tutaj pieniądze, nie wiedząc nawet, ile mnie wyniesie to wszystko? Ja mówię, no a ile ty byś chciał, żebym ja ci tutaj zostawiła? Czy ona rzeczywiście tworzyła ten kontrakt, który oni podpisują? Ale jedna sytuacja dobiła nas totalnie. Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku nie opowieści z Niemiec, chociaż wiem, że bardzo na niego czekacie. Będziemy opowiadać oczywiście te opowieści, ale dzisiaj chciałam Wam powiedzieć historię, która nam się przydarzyła właśnie tutaj. Zła historia, niedobra, która ma wpływ też na Was, więc dajcie łapkę w górę i oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji. A my zaraz zaczynamy Wam odpowiadać od samego początku. Co się wydarzyło? Jak wiecie, podróżowaliśmy po świecie, żeby znaleźć taki zakątek swojego miejsca. Piękny domek, może szum morza, tak jak tutaj, żeby było po prostu cudownie. Dojechaliśmy więc do takiego miejsca, które bardzo nam się podobało. A że szukaliśmy cały czas ludzi do tego, żeby opowiedzieć ich historię, żeby zadać im wiele pytań, tak żeby dla Was też było łatwiej, jak trafić do takiego kraju, jak zdobyć może wizę, jak zdobyć pracę, jak ludzie sobie z tym radzą. Daliśmy oczywiście ogłoszenie też, żeby dowiedzieć się właśnie tutaj, kto miałby ochotę opowiedzieć coś pięknego o tym właśnie kraju. Zameldowały się u nas 4 osoby. Korespondowaliśmy z tymi osobami, ale jedna osoba zameldowała się do nas bardzo sympatycznie. Napisałam więc do niej wiadomość i zaczęłyśmy ze sobą troszkę pisać. Ta osoba napisała więc, że jej brat przyjedzie po nas, że możemy przyjechać do niej do domu i zobaczyć, jak ona mieszka, spotkać się i porozmawiać. Bardzo się ucieszyliśmy, byliśmy bardzo ciekawi, jak tutaj się mieszka, jak tutaj jest, jak to wygląda, jak długo oni tutaj są. Poznaliśmy więc ich oboje. Ta pani powiedziała mi, że zna mnie nawet, że oglądała w telewizji, że była u mnie w butiku. Byłam w pierwszym momencie bardzo zdziwiona, ale no oczywiście wszystkie te informacje były prawdziwe, więc myślałam, no może ją pamiętam, ale przewinęło się tyle ludzi, może nie pamiętam aż tak bardzo. Ale oczywiście zrobiłam ten błąd i powiedziałam też w filmie, że znam tą osobę już troszkę dłużej, za co bardzo przepraszam. Zrobiliśmy z tą osobą wywiad. Przedstawiła się ona jako pani prawnik. Wszystko wyglądało idealnie, naprawdę super. Oglądaliśmy ten dom, przepiękna budowla. Wszystko takie nowoczesne, pięknie wykonane, w cudownym miejscu. Byliśmy tak tym wszystkim zauroczeni, że postanowiliśmy też kupić właśnie taki dom. Dowiedzieliśmy się wtedy, jak nam się wydawało, wszystkiego. Czyli cenę takiego domu, jak długo się taki dom buduje, z czego jest wybudowany, jak to wszystko wygląda. Podpisaliśmy więc umowę, poznaliśmy tego cudownego dewelopera, który był dla nas bardzo, bardzo sympatyczny i wróciliśmy z powrotem do domu. Po jakimś czasie to rodzeństwo odwiedziło nas u nas w domu. Byli bardzo sympatyczni, opowiadali, jak to jest po opublikowaniu tego filmu, ile ludzi się zgłosiło, ile ludzi już kupiło, ile ludzi wysyła wiadomości. No był niesamowity boom, tylko on powiedział co innego, ona powiedziała co innego i to dla nas było takie dziwne. No ale dobrze, mieliśmy razem usiąść, po prostu napisać wszystkie te nazwiska, żeby każdy wiedział, od kogo jest który klient. Spisywaliśmy tych klientów około 2 godzin. Oczywiście później im się to znudziło, im się nie chciało. Brat tej pani pojechał gdzieś coś kupić, czy spotkać się ze swoją rodziną, nie wiem. Zostaliśmy wtedy sami. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, kiedy znowu przylatujemy, że fajnie by było, że tyle ludzi się zgłasza, że moglibyśmy pomóc, moglibyśmy z tymi ludźmi rozmawiać. My bardzo chętnie byśmy podjęli się tego wszystkiego, poznać tych ludzi, którzy nas oglądają właśnie z YouTube'a. Zobaczyć tych ludzi, którzy będą naszymi sąsiadami. Dla nas było to naprawdę bardzo ważne, żeby tych ludzi poznać. Postanowiliśmy więc, że zabukujemy bilet już niedługo, bo za 3 tygodnie. I tak też się stało. Ona pojechała więc do domu, myśmy zabukowali bilety, ale przyjechała znowu za parę dni. Myśleliśmy, że znowu będziemy spisywać te nazwiska tych ludzi, żeby wszystko było jasne, ale im już nie o to chodziło. Powiedzieli wtedy do nas, że jeżeli chcą, to mogą przewieźć nam gotówkę. Ja byłam bardzo chętna, bo chciałam zapłacić już pierwszą ratę za ten dom. Więc powiedziałam, że mam gotówkę w domu i mogę tą gotówkę im powierzyć. No mówi, dobra, to ja zadzwonię zaraz jak wyjdziemy tam do mnie do domu, żeby ktoś poszedł i od razu zaniósł tą gotówkę temu panu deweloperowi
żeby wystawił nam fakturę. Ja oczywiście we wszystko uwierzyłam, byłam zachwycona tym pomysłem. Dałam tą gotówkę, oczywiście bez pokwitowania, bo wierzyłam im, że dostanę tą fakturę. Rzeczywiście za 2 dni przyszła do mnie faktura, gdzie było wypisane w dobrym kursie, niby wymienione. Wszystko wydawałoby się idealnie. Rozmawiałyśmy też trochę o tym, że jak niedługo przyjedziemy, gdzie będziemy mieszkać. Ona sama się zapytała, gdzie będziemy mieszkać, więc powiedzieliśmy, że no jeszcze nie mamy hotelu, musimy zobaczyć może w tym samym, co byliśmy. Zaproponowała wtedy, żebyśmy mieszkali u niej. My byliśmy troszkę zdziwieni, ale z drugiej strony byliśmy zachwyceni rzeczywiście tym pomysłem, bo będziemy mieszkać w takim domu, który będzie dla nas budowany. Więc chcieliśmy zobaczyć tak naprawdę z bliska to wszystko, jak to funkcjonuje, jak to działa, żeby zamieszkać w takim domu. No dobrze, pożegnaliśmy się. Ona powiedziała, że jedzie do Warszawy, ma bardzo ważne spotkanie, ponieważ chce zrobić jakieś badania. Nie wiem, nie wnikałam to dokładnie, co tam miało być. W każdym bądź razie pojechała do Warszawy, jak wróci z Warszawy, od razu się zamelduje i jeszcze do nas przyjedzie. No lista była niedokończona, więc myśleliśmy, że siądziemy jeszcze raz nad tą listą, żeby wszystko było jasne. Ale tak się nie stało. Ona się już nie zameldowała. Czekaliśmy tydzień. Nikt się nic nie odezwał. Pisałam wiadomość. Nie została ona odpowiedziana. Zaczęliśmy się martwić, więc napisałam jeszcze raz. Ale zanim to wszystko się stało, zadzwonił po 2 dniach jej brat. Wydzierał się na mnie strasznie. Powiedział, że jak ja mogłam w ogóle wymusić na jego siostrze, żeby mieszkać u niej za darmo, że chcę wymusić na niej to wszystko, że chcę wykorzystać jej dobre serce, że ona nie potrafi odpowiedzieć nie, bo ona jest taka dobra. Ja wysłucham to wszystko i mówię, słuchaj, ale to nie było tak. Ona nam to sama zaproponowała. Ja nigdy bym nikogo nie zmusiła do tego, żeby wpuścił nas do siebie do domu. Ja rozumiem wszystko, że ktoś chce mieć swoją prywatność. Ja też ją lubię. Ona nam powiedziała, że ma po prostu 3 sypialnie, 3 łazienki, że nie ma w ogóle żadnego problemu, że ona by się bardzo cieszyła, że możemy jej we wszystkim pomóc. I nagle ty do mnie dzwonisz i wydzierasz się do mnie, jak ja bym była jakimś gówniarzem, który sobie pozwolił na jakiś wybryk. On do mnie mówi, nie wiem, nie interesuje mnie to, chciałam ci tylko powiedzieć, żebyś szukała sobie hotel i odłożył słuchawkę. Dla nas było to naprawdę bardzo dziwne, ale nie chcieliśmy jej niepokoić tym wszystkim. Powiedzieliśmy, dobra, wyjaśnimy to po prostu, jak przylecimy, tam gdzie mieliśmy lecieć. Dowiedzieliśmy tak się 4 dni przed chyba wylotem, że ona leży w szpitalu. Bardzo się zmartwiliśmy, więc zaczęłam do niej pisać, nawet do niej zadzwoniłam. Ona do mnie powiedziała, żebym nie mówiła bratu, że wiem o tym, że ona leży w szpitalu, bo nikt o tym nie wie. Ja mówię, dobrze, ale co się stało? Jak wylądowałaś w tym szpitalu? Za dużo stresu tu w Polsce? Czy o co chodzi w ogóle? Powiedziała, tak, może ten stres, nie wiem, może było zimno, jakoś nie jestem przyzwyczajona do tego wszystkiego. Po drugie wróciłam tutaj, ja mam koty, mam alergię bardzo silną na koty, więc po prostu miałam jakąś reakcję alergiczną i musiałam iść do szpitala. Ale Boże, kochana, ale cię ustabilizowali, wyjdziesz jakoś z tego szpitala niedługo, jak my przyjedziemy. Jak to będzie? No mówię, nie, nic się nie martw, jeszcze trochę mnie ustabilizują. Wyjdę na pewno ze szpitala, jak wy przylecicie. Polecieliśmy więc i tak myśleliśmy, że nas nie odbierze, ponieważ leżała jeszcze w szpitalu. Byliśmy już w kontakcie, bardzo się martwiliśmy, chcieliśmy ją też odwiedzić w tym szpitalu. Ale ona napisała wiadomość, że wychodzi ze szpitala w ten wieczór, w którym myśmy tutaj wylądowali. Więc powiedzieliśmy, dobrze, to odpocznij jeszcze 1 dzień czy 2, żebyś się tak ustabilizowała w domu i wtedy się spotkamy i będziemy ze sobą rozmawiać o wszystkim. I tak też było. Minął 1 dzień, spotkaliśmy się, opowiadaliśmy, jak była ta podróż i tak dalej. Ile ludzi kupiło już willę, jak to jest wspaniałe, jakie to jest cudowne, jaki oni mają kontakt z tymi ludźmi, że wszyscy są zachwyceni, zadowoleni. No dla nas po prostu było to cudowne. Oczywiście myśleliśmy, że wszystko będzie super. Założenie tego filmu miało charakter informacyjny. Nikt się może nawet nie spodziewał, że tyle ludzi się zgłosi. Ta pani sama wyszła z inicjatywą, żeby po prostu zapłacić nam. Opowiadała oczywiście, jak to jest mało pieniędzy i w ogóle, że ona za tą pracę dostaje tak malutko, że ona nie wie, jak tłumaczyć to ludziom i tak dalej, i tak dalej. Dawid nawet do niej powiedział, słuchaj, może porozmawiaj z tym deweloperem. To jest na pewno wszystko do załatwienia. Przecież gdyby on normalnie pobierał od tych ludzi prowizję, nie byłoby problemu, no normalnie dawałby ci wtedy pieniądze. Ona powiedziała, nie, to jest w ogóle niemożliwe. Niemożliwe jest z tego względu, że nawet gdyby ludzie zapłacili tą prowizję już od razu do niego, musiał on by zapłacić za to podatek. I wtedy zostałoby jeszcze mniej pieniędzy. To tak nie może być, przecież ja tu nie zarabiam nic. Ja muszę z czegoś żyć, ja muszę jakoś się tutaj finansować. Myśmy oczywiście to wszystko rozumieli. No, nie jest to dużo pieniędzy, jeżeli chodzi o to, za taką ciężką pracę, żeby studiować 2 lata, to prawo tutaj, żeby
dowiedzieć się o wszystkich przepisach. No nie jest to łatwe, tym bardziej jak się nie zna języka, tak? Więc no dla nas było to wow, pani prawnik rzeczywiście zrobiła wszystko, żeby pomóc tym ludziom i oczywiście nam wytłumaczyć wszystko. Oni nam powiedzieli w taki sposób, że ponieważ nie mają zezwolenia tutaj na pracę, dostają tylko prowizję od klienta, czyli deweloper nie płaci im nic. Myśmy się troszkę zdziwili, że tak jest, no ale z drugiej strony dlaczego nie mieliśmy wierzyć pani prawnik, jeżeli ona tak opowiada razem ze swoim bratem, tak? Powiedzieli, że zapłacą nas, żebym się nie martwiła, tylko że to będzie troszkę ciężkie, bo najpierw musi dojść do zakupu tego domu, później ludzie muszą zapłacić tą prowizję, że ona bardzo długo siedzi tutaj po nocach, do 2:00 w nocy, poprawia te wszystkie kontrakty, że ona je pisze, że ona negocjuje, że wszystko po prostu jest na jej głowie. I żebyśmy się nie spodziewali tego, że to będzie nie wiadomo ile pieniędzy, tylko po prostu ona chce się z nami podzielić tym, co sama dostanie. Jeżeli nie dostanie, to oczywiście nie ma się czym dzielić. Myśmy byli tak szczęśliwi, że kupiliśmy tutaj dom, że nie było to dla nas aż takie ważne. I przymknęliśmy niestety troszkę na to oko. Więc nie dostaliśmy żadnych nazwisk, nie dostaliśmy niczego, wróciliśmy znowu do domu z pustymi rękoma. Ale zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak to będzie, jak tu będziemy żyć, z czegoś trzeba żyć. Więc może kupimy jeszcze jedną willę, ponieważ jak ona opowiadała, to się tak bardzo opłaca, żeby wynajmować. I można z tego żyć po prostu na luzie. Postanowiłam więc, że zadzwonię do tego dewelopera i zapytam się, jak to wygląda, jeżeli ja bym chciała jeszcze jedną willę kupić? Czy on ma w ogóle jeszcze coś? Bo tak naprawdę to nie wiedziałam, czy się sprzedała już cała ta działka, czy będzie jakaś nowa działka. Nie miałam dokładnych informacji, a byłam też ciekawa sama dla siebie, czy rzeczywiście może zostało jeszcze jeden domek albo 2 domki, żeby kupić. Zadzwoniłam więc na kamerę wideo. Nie miałam z tym problemu, żeby mnie widział. On też bardzo nas polubił, więc mogliśmy rozmawiać tak jakby oko w oko. Zapytałam się go więc, jak to wygląda? Czy zostały jeszcze jakieś działki, czy możemy kupić jeszcze jedną willę? On do mnie mówi, Adrianna, nie wiem jak to jest, bo wiesz, nie wiem, czy ta pani prawnik będzie chciała też prowizję od tej willi, którą ja ci sprzedam? Mnie po prostu zatkało, nie wiedziałam co powiedzieć. Zapytałam się go, słucham, czy ja dobrze zrozumiałam? Jak to prowizję od tego, co ja kupuję? Przecież ona do nas powiedziała, że ona bierze prowizję tylko od klienta, że ona nie dostaje prowizji od pana, że pan nic nie płaci za tą jej usługę. On mówi, jak to nie? Tutaj jest tak zrobione, że za usługę, czyli za to, ile kto sprzeda willi, dostaje się prowizję od dewelopera. Nie można brać podwójnej prowizji, to jest oszustwo, tak się nie da, to jest zabronione, niedozwolone. Obojętnie, gdzie byś nie zadzwoniła, każdy ci powie to samo. Prowizja jest stała, wszystko jest stałe. Ludzie o tym wiedzą, wyście o tym nie wiedzieli? Ja mówię, no nie, myśmy z nikim innym nie rozmawiali, ja pierwszy raz słyszę takie coś. Ona mówiła, że ona nic nie dostaje, że ona z tego nic nie ma, że ona pracuje do 2:00, do 3:00 w nocy. No to co ja mam teraz zrobić? On się na mnie spojrzał, mówi, wiesz co, no też jestem w szoku, co mi powiedziałeś, że ona bierze podwójną prowizję, bo ja o tym też nie wiedziałem. Mówi, no to nie wiem, to może zadzwoń do niej i się zapytaj, kto będzie płacił twoją prowizję za ten dom. My wtedy już przygotowywaliśmy się do tego, żeby wyprowadzić się tam na stałe. Byliśmy oboje tak w szoku z tego, co usłyszeliśmy, że nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić z tą informacją. Było to zupełnie sprzeczne z tym, co ona nam opowiadała, gdzie przysięgała, że czegoś takiego nie ma, że ona taka biedna i tak dalej. W końcu Dawid do mnie powiedział, wiesz co, może zadzwoń do niej i wyjaśnij tą sytuację, bo to jest tak niezręcznie dla nas i nie wiem, my nie chcemy nic ukrywać, tak, więc może po prostu zadzwońmy i wyjaśnijmy tą sytuację. Postanowiliśmy więc, że zadzwonimy na kamerę, tak żeby porozmawiać identycznie jak z deweloperem, oko w oko, żeby usłyszeć i zobaczyć jej reakcję, co ona opowie. Zadzwoniliśmy więc, ona odebrała telefon, u nich był już wieczór, jej brat był oczywiście z nią. Zapytałam się jej, słuchaj, zadzwoniłam do dewelopera, bo chciałam kupić drugi dom. I on do mnie powiedział coś bardzo dziwnego. Ona mówi, tak co? Że nie ma już domów? To wcale bym się nie zdziwiła i zaczęła się śmiać, bo wszystkie są już sprzedane. Ja mówię, nie. Zapytał się mnie, czy ty będziesz chciała prowizję za ten dom, też za mój dom. Ja mówię, dlaczego powiedziałaś nam, że ty nie bierzesz żadnej prowizji? Dlaczego nas okłamałaś? Ją po prostu zamurowało. Zamurowało ją, po prostu
Nie wiedziała, co ma powiedzieć. W tym momencie jej brat wyrwał od niej telefon. Zaczął wykrzykiwać coś, że tak, że ten deweloper jest nienormalny, że co on w ogóle gada, jakieś głupoty, że on tam wstawił coś tam, jest coś tam, jemu to się nie podoba koło jego willi, że on się z nim pokłócił. Mnie to nie obchodziło. Ja w tym momencie nie chciałam nic usłyszeć o tym, co u niego w willi się buduje, czy źle się buduje, czy nie wiem, co on sobie wymyślił, a nie chce tego zrobić ekstra. Tylko chciałam wiedzieć, czy oni nas okłamali i rzeczywiście biorą prowizję z dwóch stron. My wyświetliliśmy ten film. Nam zaufali nasi wszyscy widzowie. I teraz takie coś, jak to wyjdzie, jak my wyglądamy, to dla nas wyglądałoby tak, czy dla naszych widzów, że my od początku ich oszukaliśmy, a tego nie chcieliśmy. Ja nie chciałam z nim rozmawiać. Powiedziałam do niego, żeby dał mi ją jeszcze raz do telefonu. Ona podeszła bardzo spokojnie. Mówi, no a co tam u was słychać? Ja mówię, chciałam się po prostu od ciebie dowiedzieć, co to wszystko ma znaczyć. Ona mówi, wiesz, to nie jest rozmowa na telefon, on ci też ściemnia dużo rzeczy, ty tego nie rozumiesz, ty tu nie byłaś długo, nie znasz go dobrze, to nie jest tak, jak ty myślisz, my ciągle mamy z nim problemy. Ja mówię, wiesz co, nie chce mi się tego słuchać, po prostu nie chce mi się tego słuchać. Porozmawiamy, jak wrócimy, usiądziemy razem i zobaczymy, jak to wszystko będzie, bo na razie nie wygląda to dobrze. I po prostu odłożyłam słuchawkę. Jak siedzieliśmy tam razem, sobie tak pomyślałam, co tu się dzieje do cholery? To nie jest normalne. Wszystko miało być tak cudownie, wszystko miało być tak idealnie. Nagle trafiliśmy na dwóch ludzi, którzy definitywnie mają coś do ukrycia. Zadzwoniłam więc do jednego mojego przyjaciela i zapytałam się, czy on wie, jak jej brat ma na nazwisko. On powiedział, że nie. Zadzwoniłam do kogoś innego, zapytałam się, czy oni wiedzą może, jak on ma na nazwisko. Powiedzieli, że nie, więc nie wiem, o co chodziło tutaj w ogóle. Czy to wszystko miało sens? Oni wiedzieli nasze dokumenty, my nie wiedzieliśmy nic. Wszystko było takie bardzo dziwne. Zaczęliśmy więc mieć więcej jakby zaufania do tego dewelopera. Zaczęliśmy więcej do niego pisać, więcej do niego dzwonić. Zaczęliśmy się w ogóle tym kontraktem interesować coraz więcej. Jak to wszystko wygląda. Ale były to tylko nasze podejrzenia. Nie pytaliśmy się jeszcze niczego, tylko po prostu ustaliliśmy sobie razem, kto co wiedział. Mieliśmy cały czas kontakt z innymi ludźmi, którzy też kupili tam dom, żeby wiedzieć, co było mówione od strony właśnie tego rodzeństwa. I wtedy już wyszło parę rzeczy, które dla nas były po prostu szokiem. Ale to było jeszcze nic. Jak już wszystko spakowaliśmy, jak już postanowiliśmy, że rzeczywiście się wyprowadzamy, było to szybciej niż było to ustalone wcześniej. Nasze szczęście, że tak się stało. Tym bardziej, że 4 dni przed wylotem wydarzyła się taka dziwna historia. Zadzwonił jej brat i zaprosił nas do siebie do domu. Wiedział, że my niedługo już wylatujemy, więc w zasadzie to byliśmy zdziwieni, ale z drugiej strony myśleliśmy, o kurczę, mega, może chce się z nami rozliczyć, może będzie jakaś dobra wiadomość i tak dalej. Byliśmy też ciekawi, gdzie on mieszka, jak się może nazywa, bo też nie wiedzieliśmy do tej pory. Więc pojechaliśmy do niego do domu. Było bardzo miło, dostaliśmy ciasto, byliśmy naprawdę przywitani idealnie. Usiedliśmy, rozmawialiśmy może godzinę, półtora o tym wszystkim. Piękny dom, piękny ogród. I nagle padło pytanie, słuchaj, przecież ty chcesz kupić jeszcze jedną willę, to moglibyśmy zrobić tak jak poprzednio, że zostawisz mi po prostu tutaj pieniądze, a tam wystawią ci fakturę? Mnie po prostu zatkało. Mówię, poczekaj, ale ja nie mam jeszcze umowy na ten drugi dom. Ja nawet nie wiem, ile ten drugi dom będzie kosztował. Jak ja mam ci zostawić tutaj pieniądze, nie wiedząc nawet, ile mnie wyniesie to wszystko? On mówi, no tak, ale no mniej więcej chyba będziesz wiedziała, no nie będzie chyba tańsze od tego, co kupiłaś do tej pory, więc no bez przesady, tak? Ja mówię, no a ile ty byś chciał, żebym ja ci tutaj zostawiła? On do mnie mówi, no tak wiesz, no przydałoby mi się gdzieś tak z 500 000, nie? Z 500 000 złotych. Ja mówię, wiesz, ale no ja nie mam tego gdzieś w kieszeni. Ja musiałabym iść do banku, te pieniądze wypłacić, ja mam na jednym koncie, a to nie jest tak, że idę do banku i mówię, dobra, za godzinę przyjdę i wypłacam 500 000. Te pieniądze trzeba zamówić, trzeba udokumentować. Nie jest to takie proste. Po tym dniu, dzień wolny pracy jest piątek, bo w czwartek jest dzień wolny od pracy. W piątek jest jeden dzień, który no, normalnie jest bank otwarty i w sobotę my wylatujemy, więc no, tak w zasadzie to nie ma. No to szans, ale mogłabyś spróbować, by było zajebiście i w ogóle bardzo byłby ci wdzięczny. Milutki jak nigdy. Więc mówię, nie, no dobra, no już nie chciałam tam, wiecie, dyskutować i tak dalej, ale było mi to wszystko bardzo, bardzo dziwne. Wyszliśmy stamtąd, pojechaliśmy do domu. Ja mówię do Dawida, kurczę, co tu się odwala? Co to jest w ogóle? Zostawianie jakichś pieniędzy? My jeszcze nie mamy w ogóle na to, co my robimy. Nie dostaliśmy ani feniga, a ciągle mamy im zostawiać pieniądze. Było już bardzo późno, więc nie chciałam dzwonić do niej
i pytać się, o co chodzi, bo wiedziałam, że ona już śpi. Zadzwoniła ona do mnie następnego dnia rano o 5:00. Ja wstaję tak wcześnie, więc byłam akurat w ubikacji. Odzwoniłam jej 5 minut później, jak ona dzwoniła. Mówię do niej, słuchaj, co tu się w ogóle wczoraj wydarzyło? Dlaczego twój brat chce od nas taką sumę pieniędzy? Co ty gadasz? On tobie tak powiedział, zdenerwowała się kompletnie, zagrała, to powiedziała, że ona o tym w ogóle nic nie wiedziała, że to jest bzdura, że on jest jakiś nienormalny, po co on w ogóle takie rzeczy do mnie wygaduje, że ona nie chce nawet o tym słyszeć, żebym ja nie dawałam mu tych pieniędzy. Ja mówię, wiesz co, no kurczę, ja nie wiem, po co mu jest potrzebna aż taka duża suma, tak? Bo ja nawet nie wiem, ile ja zapłacę za mój drugi dom. Myśmy ani tego nie obgadali, ani ja nie mam umowy, nie mam nic. Ja nagle mam zostawić pieniądze i kto mi wystawi za to fakturę? No bardzo dziwna sytuacja, tak? No ja w zasadzie współpracuję z tobą, a nie z twoim bratem. On po prostu nie chce rozmawiać, ile domów jest sprzedanych. My nie mamy listy, nie mamy niczego. Mówi, że ludzie nie płacą prowizji. Proponuje jakieś dziwne akcje, żeby ludzie przelewali to na nasze konto. To ja ci powiem, jeżeli on jest taki chojrak, niech sobie na swoje konto da przelać to wszystko. Dlaczego on tego nie robi na swoje konto? Dlaczego nie poda ludzi swoje imię i nazwisko? Jaki problem on ma? Dlaczego my musimy jakoś wszyscy dawać swoje imiona, nazwiska, a on nie? No nie wiem, o co chodzi, jest nienormalny, w ogóle się tym nie przejmuj i tak dalej. No dobra, odłożyłam tą słuchawkę i sobie pomyślałam, kurczę, naprawdę coś tu jest nie tak. Jestem bardzo ciekawa, jak ona na nas zareaguje, jak my przylecimy. Pojechaliśmy więc do tego wymarzonego miejsca. Wylądowaliśmy tam, ona nas odebrała, pięknie nas przywitała, wszystko było idealnie. I pierwsze, co jak wsiedliśmy do auta, to było, ale słuchajcie, musicie mnie więcej wstawiać na story, ja potrzebuję więcej followersów, musimy więcej story robić. Bardzo potrzebuję, żeby było chociaż 15 000, albo nawet więcej. To jest bardzo ważne, wiecie, do kontaktu z klientem, do kontaktu w ogóle z ludźmi i tak dalej, z innymi deweloperami. Ja mówię, z jakimi innymi deweloperami? Ona mówi, wiesz, no ja teraz mam pozwolenie o pracę, wszystko jest załatwione, oczywiście wszystko jest fajnie, ale nie, ja nie wiem, czy ja tam zostanę, to wszystko dla mnie jest takie dziwne, wiesz, on ci opowiada jakieś takie story dziwne, ja nie wiem w ogóle, dlaczego on tobie to opowiada, w ogóle nie mam już do niego takiego zaufania, wiesz, mam już kontakt z tym deweloperem, mam już kontakt z kimś innym, prawda? Tutaj się dowiadywałam, mogę ci wysłać jakieś zdjęcia innych willi, jak chcesz zobaczyć, kurde, w innych miejscach, z nimi też się można super dogadać, to mogę wam to wszystko powiedzieć. Myśmy to wszystko wysłuchali, pojechaliśmy do tej willi, w której mieliśmy mieszkać. Tak żeśmy usiedli, ja mówię do Dawida, zobacz, zaczyna się, teraz będzie nabijanie followersów, teraz będzie dalej ściemnianie. A w ogóle, czy wolno jest współpracować z innymi deweloperami, jak ma pozwolenie o pracę tylko u tego jednego dewelopera? To było też takie pytanie, które nas bardzo dręczyło, gdzie dostaliśmy na to cudowną odpowiedź. Sytuacja wyglądała tak, że musieliśmy wypożyczyć sobie skuter, chcieliśmy być oczywiście mobilni. Ona chciała jak najwięcej story, więc musieliśmy się ciągle z nią spotykać. Pewnego dnia przedstawiła nam takiego bardzo sympatycznego pana. Był to wysoki pan, który naprawdę opowiadał nam o wszystkich. Przyjął nas bardzo serdecznie tutaj i zaczął opowiadać, jakie on to robi biznesy, jaką ma firmę, jaką ma sytuację w domu. Wydawało się, że opowiada to bardzo szczerze. Nawet nam się podobało to, co opowiadał. Myśleliśmy, że znowu jakiś serdeczny człowiek, który tutaj chce mieszkać. Opowiedział, że jeszcze nie może się tutaj przeprowadzić. Ona nam go w taki sposób przedstawiła i on to potwierdził, że on wynajmuje tutaj domy. Ale tak nie całkiem było to zgodne z prawdą, bo okazało się, że on też sprzedaje domy. Tak jak później nam powiedziała, że ona chce wejść z nim w współpracę. I możemy to zrobić znowu razem, żeby robić reklamę. Przecież nie musimy u jednego dewelopera tylko pracować. Możemy pracować z różnymi deweloperami, że to tak nie jest takie proste, żeby ugadać sobie kogoś. A tutaj jest właśnie to, ponieważ ona jest prawnikiem, więc ma tutaj taki przywilej, że ona może robić wszystko, bo ludzie jej uwierzą. Więc ona może sobie tak jakby każdego przekonać o tym, że tylko ona ma rację. Ona nam też opowiedziała, że ma na przykład listę klientów, którzy jeszcze czekają na dom, że sprzedały się 3 osiedla tak w zasadzie. To znaczy z tego drugiego osiedla sprzedało się trochę domów, z tego filmu, który myśmy wyświetlili, później całe 3 osiedle. To 4 osiedle sprzedaliśmy w ciągu 4 godzin. W żaden sposób nie mogliśmy się dowiedzieć, ile ludzi naprawdę kupiło tych domów z naszego kanału. Jak te filmy działają na tych ludzi, czy jest to dobrze, czy niedobrze, znaczy myśmy widzieli po komentarzach, tak? Niektórzy ludzie nam pisali, niektórych ludzi tutaj spotykaliśmy, z nimi rozmawialiśmy, opowiadaliśmy im o naszych doświadczeniach. Oni bardzo się cieszyli, bo wreszcie mieli jakieś informacje. Ale coraz więcej ludzi też zaczęło nam pisać, że oni nadal nie mają wideo o tym domu,
że nie mają żadnych informacji. To było dla mnie takie dziwne, bo przecież oni ciągle mówili, że tak strasznie dużo pracują. A ona też opowiadała temu panu, którego poznaliśmy, który był taki miły, że ona ma taką długą listę oczekujących ludzi. Do cholery, to gdzie są te listy? Jeżeli oni mają rzeczywiście wszystkie te listy, dlaczego nie chcą im udostępnić? To było dla mnie takie rzeczywiście bardzo dziwne. Poznaliśmy tutaj oczywiście więcej ludzi, gdzie ona wyczuwała jakieś tam biznesy. Ale nareszcie przyjechał ktoś, kto skradł nasze serce. Rodzina z Anglii. Jezu, jacy oni byli słodcy. Poznaliśmy ich u niej w domu. Przywieźli szampana, przywieźli jakieś ciasteczka, objęli nas, ucieszyli się, zaczęli opowiadać i zaprosili nas na kolację. Ona oczywiście nie chciała z nimi iść na kolację, ale byśmy powiedzieli, że może któregoś dnia się wybierzemy razem, tak? Nie chcieliśmy też się narzucać, wiecie jak to jest? Nie chcieliśmy, żeby ci ludzie myśleli, że my naprawdę chcemy z każdym kontakt koniecznie i chcemy im cokolwiek narzucać, tak? Ale 2 dni później ta rodzina przyjechała oglądać taką willę, w której ona robiła ogród. I znowu żeśmy zaczęli rozmawiać ze sobą, bardzo ładnie nam się rozmawiało i postanowiliśmy, że razem pójdziemy na obiad, bo byliśmy głodni. Na tym obiedzie zaczęli oni opowiadać, że mają już kilka informacji od innych deweloperów, że rozmawiali z innymi agentami. I tutaj jest bardzo dziwne, że oni muszą płacić prowizję 3% dodatkową dla niej. Ja mówię, jak to 3%? Ja słyszałam, że 2%. No mówię, nie, już teraz jest 3%. My musimy zapłacić za kupno domu 3%, a wiemy, że deweloper płaci prowizję, więc my w ogóle tak jakby czujemy się tutaj oszukani. My nie mamy żadnych informacji od niej, tylko to, co mamy na filmie. Bardzo trudno była z nią komunikacja. Pokazała mi też swój telefon. Ta pani powiedziała, zobacz, ile razy ona mi odpowiadała, prawie w ogóle. Ja nie miałam żadnych informacji. W zasadzie to tylko jej brat nas poinformował krótko, jaką działkę mamy do wyboru, pokazał nam i myśmy wzięli tą działkę, ale nie wiedzieliśmy tak naprawdę jeszcze nic, płaciliśmy tylko tak jakby rezerwację. Nic więcej. Ja mówię, no okej, ale wyście nie mieli z nią jakiegokolwiek kontaktu, żeby nam wytłumaczyła jakieś pytania. Tak, zadawaliśmy jej pytania bardzo często, właśnie na jej WhatsAppie, ale nie dostaliśmy odpowiedzi. Więc jesteśmy ciekawi, jak to będzie przy podpisaniu tej umowy, bo normalnie jest tak, że ona powiedziała, że jak tu przyjedziemy, to będziemy o wszystkim rozmawiać, a teraz to wygląda tak, że my rozmawiamy tylko z wami, a jej nie ma. Ja mówię, no wiesz, ona tak jakby powiedziała, że mamy się wami zająć, więc my bardzo chętnie to zrobimy, bo jesteście sympatyczni, więc bardzo chętnie z wami gdzieś pojedziemy, wam pokażemy, nawet na budowie, pokażemy wam, gdzie jest wasza działka. Naprawdę my jesteśmy tutaj, więc mamy czas, możemy wam to wszystko pokazać i wam wszystko wytłumaczyć. Oni powiedzieli, wiecie co, no my się bardzo z tego powodu cieszymy, tylko chcieliśmy, żeby ona dała nam jeszcze przed podpisaniem tego kontraktu jakiekolwiek informacje, a my nie mamy w ogóle żadnych informacji, nie ma z nią w ogóle żadnego kontaktu. Zrobiłam więc ja termin u dewelopera na podpisanie tej umowy. Zadzwoniłam do tych państwa z Europy i powiedziałam, że termin jest przesunięty na drugi dzień z tego względu, że deweloper czuje się źle. Zadzwoniłam też do pani prawnik i powiedziałam, że termin jest przesunięty na drugi dzień. Więc ona powiedziała, dobra, poinformowałaś ich? Ja powiedziałam, tak, oni już wiedzą, wszystko jest ok. I ona mówi, dobra, słuchaj, bo ja mam te umowy, ja muszę nad nimi usiąść, ja muszę zrobić korektę, to będzie trwało do nocy, mam naprawdę dużo pracy, więc zajmij się nimi, porozmawiaj z nimi. Wszystko obgadamy, jak będziemy już u dewelopera, nie? No dobrze. Pojechaliśmy do nich do domu, powiedzieliśmy, słuchajcie, rozmawialiśmy z panią prawnik, ona powiedziała, że teraz ma bardzo dużo pracy, więc nie ma tak czasu, ale on zadzwonił do mnie. Powiedział, słuchaj, no jestem trochę zawiedziony tym wszystkim, bo jednak ty jesteś naszym opiekunem, powinnaś ty nam powiedzieć, że termin jest przesunięty, powinnaś ty się zainteresować, czy mamy jeszcze jakieś pytania przed podpisaniem umowy. No tak jakby nie mamy żadnych informacji, tak? Ona powiedziała, no ale wiesz, no ja myślałam, że jak Adrianna się z Dawidem wami opiekują, to już wszystko jest ustalone, że nie muszę was poinformować o tym wszystkim. Mówię, no z jednej strony nie musisz, tylko z drugiej strony powiedziałaś, że zadzwonisz i będziemy jeszcze o tym rozmawiać. Może jak mamy jakieś pytania, chcielibyśmy się coś o tym dowiedzieć. A nie, no to przepraszam, no to pewnie głupio wyszło i tak dalej, no to macie już jakieś pytania? A oni powiedzieli, nie, no na razie nie mamy żadnych pytań, bo już się dowiadujemy tam od innych i Adrianna z Dawidem bardzo nam pomogli, więc no na razie zobaczymy, jak to będzie, jak będziemy podpisywać kontrakt. My spędziliśmy ze sobą bardzo dużo czasu, bardzo intensywnie i bardzo serdecznie. Opowiadaliśmy o wszystkim. Oni nam opowiadali, co wykryli od innych deweloperów, jak to wszystko wygląda. Pojechaliśmy więc na to spotkanie z naszym deweloperem i oni zaczęli zadawać mu pytania, na co nasz deweloper odpowiadał bardzo szczerze, nie ukrywając nic. Zaczęła się więc wymiana zdań.
Pierwsze pytanie, jakie było zadane do dewelopera, czy ona rzeczywiście tworzyła ten kontrakt, który oni podpisują. On się uśmiechnął i powiedział, dlaczego ona miałabyś tworzyć tutaj kontrakt? Przecież ona nie jest tutaj prawnikiem, tak? To nie ma takiego prawa, żeby stworzyć kontrakt. Kontrakt robią moi adwokaci, jest ich 3 albo więcej i oni robią ten kontrakt. Jedyne, co ona robi, to jest sprawdzanie literówki. Oczywiście, że może nam się zdarzyć gdzieś tam jakaś literówka, sprawdzanie, czy wszystko dobrze obliczone, czy cena jest dobrze wpisana i tak dalej, ale w zasadzie to resztę robią wszystko moi adwokaci, tak? Więc oni zaczęli zadawać mu coraz więcej pytań. Zaczęli mu opowiadać o tym, jak oni to widzą. On się bardzo dziwił, siedział tylko i robił wielkie oczy, uśmiechał się. Widać, że było mu to bardzo nieprzyjemne. Powiedział do nich też, bo oni się go zapytali, od jak dawna ona tutaj pracuje. No to powiedział, że pozwolenie na pracę ma gdzieś około miesiąca. A byli bardzo zdziwieni. Ale ja nie chciałam nic mówić, bo to były takie informacje, których ja nie chciałam po prostu udzielić ze względu na to, że nie wiedziałam może też wszystkiego, tak? Nie dowiadywałam się aż tak bardzo. Chociaż mieliśmy dobry kontakt, ale ja też nie chciałam na przykład, żeby tutaj ci ludzie myśleli, że wszyscy my, którzy pochodzimy z Europy, są jacyś dziwni. To było dla mnie takie przerażające. Ona weszła na podpisanie tej umowy i spóźniła się. Powiedziała do nas, dlaczego my jej nie zawołaliśmy. Ona była w pokoju obok, była oburzona, że już jest tyle czasu po tym terminie. Odwróciła się ta pani i powiedziała do niej, słuchaj, to ty jesteś naszym prawnikiem i ty powinnaś tutaj być wcześniej, nie my. Ty powinnaś pilnować, kiedy my tutaj wchodzimy. Ty chcesz prowizję od nas, więc ty powinnaś tutaj przypilnować i być tutaj wcześniej. Sytuacja zaczęła być taka bardzo nieprzyjemna. Myśmy siedzieli i nie odzywaliśmy się w ogóle wcale. Nie wiedzieliśmy w ogóle, co mamy powiedzieć. Było nam tak niemiło, tak niesympatycznie. Więc powiedziałam do Dawida, dobra, to weź się kawałek posuń, bo nie było już więcej krzesła, żeby ona usiadła. Tak? A wiedziałam, że uładuje się między nami, bo przecież chciała udowodnić, że to ona tutaj jest szefową, tak? Więc wcisnęła to krzesło między mną a naszą przyjaciółką. Usiadła tyłem do mnie, strasznie bezczelnie. Powiedziała, czy może zobaczyć ten kontrakt, czy wszystko jest dobrze, ale po co chciała oglądać ten kontrakt, skoro ona go poprawiała od 2 dni? Było to dla nas takie bardzo dziwne. I nagle znalazła błąd. Jeszcze w dodatku znalazła błąd, chociaż poprawiała ten kontrakt od 2 dni. Tak nam powiedziała, że dostaje te kontrakty o wiele wcześniej. I ponieważ ona je wszystkie robi, to chyba je pisze, tak? To skąd wziął się nagle ten błąd? Powiedziała, tutaj trzeba poprawić, tutaj trzeba zrobić, proszę się podpisać, proszę to. Myśmy już nie chcieli nic mówić, tylko w duchu zaczęliśmy się wszyscy śmiać, na siebie się spojrzeliśmy. Już wiedzieliśmy, że ona tego nie widziała w ogóle nawet wcześniej. Nawet do tego nie usiadła. Miała to po prostu gdzieś. Skoro mówi, że od 2 dni siedzi nad kontraktami do 2 w nocy, tak? To skąd był ten błąd nagle? Dziwne. Ktoś podmienił to wszystko? Czy wydrukował źle? Nie wiem. Czy u niego drukarka drukuje gorzej niż u niej? Czy inne literki? Czy jak to ma być? W końcu zaczęła się dyskusja na ten temat, ile domów zostało sprzedanych wcześniej przez dewelopera, a ile domów od kwietnia tego roku, od wyświetlenia filmu. I on powiedział, że bardzo dużo się sprzedało od kwietnia, bardzo dużo, bo wszystkie się sprzedały, naprawdę nie ma w tym momencie ani jednego domu. Więc ja się zapytałam, czyli te wszystkie domy, które zostały sprzedane, były sprzedane dzięki naszemu kanałowi, tak? Odwróciłam się do niej i powiedziałam, chcesz to potwierdzić? Ta rozmowa odbyła się po angielsku, ale ona wstała i po polsku do mnie odpowiedziała, wszystkie domy sprzedały się dzięki twojemu kanałowi, ale ja tutaj tego nie powiem. I wyszła. Mnie po prostu zatkało. Ale na zewnątrz czekały już jej przyjaciółki. Poszły sobie do auta i odjechały. Myśmy wszyscy byli w szoku po prostu, co tu się wydarzyło. Ja się zapytałam go, dobrze, to ile ona powiedziała panu, że sprzedało się w zasadzie tych willi z naszego kanału? On powiedziała, że tylko 2. Że wszyscy klienci są tylko jej. Ja mówię, ale jak to? Przecież to nie jest prawda. On mówi, a możesz to udowodnić? Bo ja wiem o tym, że tak było. Ja wiem, bo obserwuję twój kanał. Wiem, ile było wyświetleń. Wiem wszystko. Tylko nie możesz tego udowodnić. Z każdym klientem, który tutaj przychodziła ona. Każdego klienta przedstawiała jako własnego.
Ja mówię, no dobrze, ale jak ja tu nie mieszkałam, jak mnie tutaj nie było, no to jak ja miałam tu być? Jak ja miałam przedstawić? Jak miałam się zapytać tych ludzi? Ja nie dostałam do tej pory listy, nie dostałam ani jednego nazwiska. Oni mają całą listę jeszcze na przyszłość i współpracują jeszcze z innymi deweloperami. No to jak ja mam to wszystko udowodnić? Do mnie się patrzy, mówię, bardzo bym chciał Ci pomóc, ale no w tym momencie po prostu nie wiem jak. Poszliśmy więc do domu, zaczęliśmy o tym wszystkim rozmawiać, poszliśmy gdzieś na jedzenie. No chcieliśmy też uczcić z naszymi przyjaciółmi, że oni mają nareszcie domek tutaj, że mogą się tutaj przeprowadzić, że będą mieszkać. To niedaleko nas, to było takie urocze, że chcieliśmy chociaż na chwilę zapomnieć te wszystkie niemiłe sytuacje, które się wydarzyły. Po prostu usiąść i uczcić to, że ich dom zacznie się już niedługo budować. Ale nie dało się tak naprawdę. Objęliśmy ich, poszliśmy na jedzonko, próbowaliśmy naprawdę na inne tematy rozmawiać, ale nie dało się. Ciągle wracaliśmy do tego samego tematu. Najgorsze było to, że coraz więcej wiadomości tak jakby przychodziło do mnie, czy docierało od innych ludzi, że tutaj dzieją się jakieś złe rzeczy. Myśmy w ogóle nie wiedzieli, o co tutaj chodzi. Ale jedna sytuacja dobiła nas totalnie. Zapomniałam Wam też powiedzieć, dlaczego przychodziło do mnie aż tyle wiadomości, ponieważ parę dni wcześniej wydarzyła się taka sytuacja, że ta pani prawniczka robiła live'a z jakąś swoją koleżanką na Instagramie. Rozmawiały o jakichś tam przygodach oczywiście, o podróżach i tak dalej. I nagle pojawił się na tym live'ie komentarz jakiejś pani, która napisała: a może byś opowiedziała o tym, jak z twoim bratem oszukujecie ludzi? Ludzie porobili mi screeny, ja tego live'a nie widziałam, tak? Na drugi dzień jak wstałam, no ona wysłała mi tam wiadomości: słuchaj, co się stało w ogóle, jakaś wariatka i tak dalej, nie wiem o co chodzi. No ja byłam w szoku, ja nie wiedziałam w ogóle, co to ma być, tak? Ale dało mi to dużo do myślenia. Ci ludzie zaczęli węszyć, zaczęli mi wypisywać jakieś wiadomości. Zaczęli mi wysyłać screeny pani, która napisała ten komentarz. I ona wyjaśniła to w taki sposób, że brat pani prawnik przyleciał do nich, żeby przewieźć pieniądze, które mieli wpłacić właśnie na tę willę. I te pieniądze, było ich aż 100 000 euro, czy nawet ponad 100 000 euro, nigdy nie trafiły do dewelopera. I oni próbowali wyjaśniać tą sprawę, ale z nimi nikt nie chce rozmawiać. Tutaj Dawid wstawi Wam screena tego, co zostało mi wysłane. Tak opisała to ta pani. Myśmy byli totalnie w szoku. Myśmy nie wiedzieli, co mamy o tym w ogóle myśleć. Czy to w ogóle jest prawda? Czy ktoś to zmyśla? Było to dla nas tak szokujące, że postanowiłam zapytać się dewelopera, czy on o tym coś słyszał. On stanął przede mną i powiedział: Adrianna, ja o tym nigdy nie słyszałem. Ale jedno mogę Ci powiedzieć. Te 50 000 euro, które Ty im dałaś wtedy na wpłacenie na willę, nigdy do mnie nie dotarły. Mnie ścięło to z nóg. Było tak wstyd. Ja nie wiedziałam, co mam powiedzieć. Ja mówię: chwileczkę, ale ja dostałam fakturę. Ja dostałam normalną fakturę, która potwierdza, że ja wpłaciłam te pieniądze. On mówi: tak, bo oni mnie do tego zmusili, żebym wystawił fakturę. Chcieli po prostu tak wyciągnąć tą prowizję. Ja po prostu byłam tak w szoku. Ja powiedziałam, że ja bardzo go przepraszam, że ja o tym w ogóle nic nie wiedziałam i powiedziałam mu wtedy, że jak wyjeżdżaliśmy z domu, to jej brat poprosił mnie o 500 000 złotych, to jest 5 milionów batów, które miałam niby wpłacić na mój drugi dom. On na mnie się spojrzał, mówi: dałaś mu te pieniądze? Ja mówię: nie. On mówi: całe szczęście, że mu nie dałaś tych pieniędzy. Ja już byłam tak tym wszystkim załamana, że w ogóle ja nie wiedziałam po prostu, co ja mam zrobić. Wstyd mi było przed tym deweloperem. Wstyd mi było w ogóle przed samą sobą. Jak ja mogłam nie sprawdzić tych ludzi? Jak mogłam tak ślepo zaufać? Jeszcze pokazać to Wam wszystkim, jakie to jest pełne zaufania. Ludziom, którzy nam ufają, którzy oglądają nasz kanał od ponad 2 lat i ufają naprawdę, że mówimy cały czas prawdę. I myśmy nie sprawdzili takich ludzi? Myśmy po prostu robili wywiady i ufaliśmy, że każdy, kto się zgłosi, nie ma nic do ukrycia? Nie wiem, dla mnie to po prostu był taki niesamowity szok, że rozmawialiśmy o tym non-stop. Wieczorem, kiedy pojechaliśmy do willi naszych przyjaciół, około godziny 20, zapukał ktoś do drzwi. Przyszła pani prawnik. Zaczęła z nimi dyskutować na ten temat, co się wydarzyło u dewelopera, dlaczego oni w taki sposób na nią reagują. Oni zaczęli szczerze z nią rozmawiać, że oni nie czują się przez nią zaopiekowani. Że dziwne to jest, że ona sprawdzała właśnie tę umowę, jednak był jakiś błąd.
Ona mówi, tak, ale jednak był błąd, jednak was uratowałam od tego, żebyście nie zapłacili za dużo i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, myśmy nie mieli do tej pory żadnych informacji. Myśmy musieli po prostu wcześniej dostać ten kontrakt, żeby sobie go przeczytać i myśmy go dostali wcześniej. Bo Adrianna go dostała wcześniej. Czyli to, co opowiadałaś, było totalną bzdurą. Myśmy się dowiedzieli, że ty tych kontraktów w ogóle nie robisz, że ty ich nie tworzysz, tylko inni adwokaci. Więc co tu się w ogóle odwala? Ty chcesz od nas jeszcze prowizję? Za co ty chcesz od nas tą prowizję? Dobrze, my możemy ci zapłacić prowizję, nie ma problemu, tylko wyślij nam na e-mail czy na WhatsApp, gdzie chcesz, zakres twoich obowiązków. My chcemy wiedzieć, za co my płacimy. Bo informacja nasza była taka, że my płacimy za to, że kontrakt, który ty zrobiłaś, po prostu ty cały czas kontrolujesz, że ty go piszesz indywidualnie, że ty dałaś tą gwarancję 10 lat, że po prostu rozmawiałaś z tym deweloperem, że to tylko dla tych wybranych klientów jest taka długa gwarancja, tak? Że ty to wszystko kontrolujesz, że ludziom wyjaśniasz. Myśmy nie mieli żadnych wyjaśnień, więc skoro ty nie robisz tego kontraktu, skoro ty tylko tak jakby poprawiasz tą literówkę albo czy zgadza się wszystkie leasingi, jak podsumujesz i tak dalej, czy zgadza się suma zapłaty willi, tak? No to jaki jest zakres twoich obowiązków dalej, żeby kasować 3% dodatkowe za to, że my kupiliśmy ten dom? I ona zaczęła się tam wykręcać i w końcu nie wiedziała, co ma powiedzieć, bo zaczęła się naprawdę taka mocna dyskusja, tak? Gdzie ona powiedziała do niego, to znaczy, że ty nie doceniasz mojej pracy? On się na mnie spojrzał i powiedział, no nie, bo ja tutaj nie widzę żadnej pracy. To jest właśnie mój problem. I ona mówi, Adrianna, no pomóż mi. Ja się spojrzałam, nie mogłam wytrzymać, ja naprawdę byłam długo spokojna. I w tym momencie wybuchłam. Mówię, ja ci mam pomóc? Ja mam ci pomóc? W czym ja mam ci pomóc? Ja dowiedziałam się takich wiadomości, że ja nie wiem w ogóle, jak ja mam ludziom w oczy spojrzeć. Ja mam tutaj cokolwiek ci pomóc? Ja od 4 miesięcy czekam na listę klientów. Od 4 miesięcy grasz mi po prostu na nosie. Nie obchodzi cię to w ogóle, co ja myślę. Ja mam tutaj ci pomóc w jakikolwiek sposób? Tak, no powiedz cokolwiek. Ja mówię, nie chcesz, żebym ja powiedziała to, co ja się dowiedziałam. Tutaj przy tych klientach. Nie chcesz, żebym ja tego powiedziała. Ja mówię, nie, ja nie mam nic do ukrycia, możesz powiedzieć. Ja mówię, uwierz mi, że nie chcesz, żebym tego tutaj powiedziała. A oni w tym momencie wstali i po prostu wyszli, mówię, porozmawiajcie sobie 4 oczy. Ja jej powiedziałam, że dowiedziałam się, że te pieniądze nie doszły. Dowiedziałam się, że nie ma tych 100 000 od tego innego klienta. Dowiedziałam się też, że jej brat od wielu ludzi brał pieniądze, że przewoził je przez granicę, oczywiście za prowizją 3 albo 5%, że tak finansował sobie bilety, które latał w tą i z powrotem. Ona na mnie się spojrzała, a jeszcze wcześniej, dzień, to było tak, że ktoś zhakował jej Instagram niby. I my nie wiemy, czy ten Instagram nie był zhakowany przez nią samą, tylko po to, żeby zabrać nam dostęp, bo Dawid oczywiście miał dostęp do jej Instagrama, tak? Robił jej terminy, miał wgląd w jakichś tam klientów, którzy byli przekierowywani później na WhatsApp. No my nie byliśmy takimi świniami, żeby robić każdego screena, spisywać wszystko. Myśmy po prostu jej ufali, tak? Tylko później, jak zaczęło się wszystko sypać, nagle ktoś zhakował jej Instagram, nagle nie miała Instagrama. Więc wydaje mi się, że to był tylko taki pretekst i taki show, tylko po to, żeby zabrać nam dostęp do tego Instagrama. Tak nam się wydaje. Więc to już był w ogóle taki szczyt wszystkiego, tak? Co dowiedzieliśmy się z tego Instagrama jeszcze było to, że ona już wcześniej próbowała nawiązać kontakt z innymi influencerami, że opowiadała im tam, pisała, wysyłała im głosówki, co żeśmy odsłuchali oczywiście, że obiecywała im, że chce tutaj zarabiać po 250 000 miesięcznie. Ale nie udało jej się nikogo tak zwabić jak nas, żeby zrobić taką ogromną reklamę. Do tej pory za darmo. Więc powiedziałam jej to wszystko, co ja o tym myślę. Ona spojrzała się na Dawida i mówi, tak, to wy chcecie mi powiedzieć, że wyście o mnie takie rzeczy słyszeli? Ja już nie chcę mówić, co ja słyszałam o was. Ja mówię, no to powiedz, co słyszałaś o nas. My naprawdę nie mamy nic do ukrycia. Jeżeli ty słyszałaś cokolwiek od kogoś od nas, to możesz nam to chętnie powiedzieć. My chętnie tego wysłuchamy. Nawet możesz nam powiedzieć, kto to jest. My chętnie też z tą osobą to wyjaśnimy. No na winie nie będę tutaj mówić. Dawid się na nią spojrzał i powiedział, tak, nie chcesz powiedzieć, bo nie wiesz, co wymyśleć tak na poczekaniu, bo nie byłaś przygotowana na taką dyskusję, prawda? Ona spojrzała się na niego i mówi, do twojego poziomu nie będę się zniżać. Ja po prostu już nie chciałam, żeby ta dyskusja dalej trwała, bo wiedziałam, że jeszcze trochę to Dawid wstanie. Ale na szczęście usiadł i po prostu zaczął się śmiać i nic nie powiedział. I ona wyszła w tym momencie i poszła do domu. Na drugi dzień pojechaliśmy do dewelopera, żeby rozmawiać na temat naszej willi. Chcieliśmy tam zrobić parę takich rzeczy, zmienić klimatyzację, zmienić tam tą ubikację i tak dalej, ale to jest mało ważne. Zaczęliśmy rozmawiać na ten temat
Nagle przyszli jacyś ludzie. On się nas zapytał, czy my znamy tych ludzi, którzy stoją na zewnątrz. Ja się popatrzyłam, powiedziałam, że nie wiem kto to jest. On mówi, dobrze, to on musi na chwilę wyjść, jak chcemy, to możemy poczekać. Powiedzieliśmy, że dobrze, nie ma problemu, mamy czas, więc możemy poczekać. On wyszedł i rozmawiał z tymi ludźmi. Myśmy wyszli na chwilę tam na ławeczkę, usiąść na świeżym powietrzu i on nas zawołał do środka. Myśmy weszli do biura, przedstawił nam tych ludziom, zapytaliśmy się, kim oni są. Okazało się, że są to ci ludzie, którzy stracili pieniądze. Zaczęli nam opowiadać tą historię. Myśmy stali tam z niedowierzaniem. Pokazali nawet nam taki papier, który podpisał jej brat, że rzeczywiście bierze te pieniądze. Był tam jego podpis. Więc myśmy stali tam, popatrzyli, mówią, dobra, no ale jak była ta historia? No oni przyjechali tutaj nie pierwszy raz, bo nie pierwszy raz przewozili te pieniądze. On przyjechał tam do nas, oczywiście pokwitował odbiór tych pieniędzy, poleciał z powrotem do domu. No i później powiedzieli, że celnik ich złapał i zabrali im te wszystkie pieniądze. Myśmy nie dostali ani żadnego kwitka, ani niczego, także nie wiemy w sumie, gdzie są te pieniądze. Ja mówię, no ale jak to, jak celnik łapie na przykład kogoś takiego, to przewozi większą ilość pieniędzy, bo wolno tylko 10 000 euro, no to musi być pokwitowanie, że zabrał te pieniądze, tak? I oni nic takiego nie dostali. Oni nawet rozmawiali z adwokatami i ci adwokaci też nie dostali nic. Więc to było takie bardzo dziwne. Myśmy wyszli stamtąd, ten pan wyszedł razem z nami, zaczął opowiadać, jak się działa ta historia, jak oni ich poznali w ogóle i tak dalej, i tak dalej. No było naprawdę tego bardzo dużo. Myśmy pojechali później do domu, siedzieliśmy, mówimy, Boże kochany, co to ma być w ogóle? Rzeczywiście to chyba jest naprawdę. Dostaliśmy więc telefon wieczorem, że deweloper zaprasza nas na drugi dzień do biura rano. Dobrze, no to myśleliśmy, że będziemy rozmawiać na temat willi. Pojechaliśmy tam, okazało się, że nie tylko my zostaliśmy zaproszeni, tylko też ona, też ci ludzie, którzy byli poszkodowani. Weszliśmy najpierw my we dwie do biura. On zaczął się wypytywać, zadawać nam różne pytania. Nie było to fajne. Wyszło wtedy to, że jej brat dzwonił do wszystkich ludzi, którzy kupili domy i prosił o opinię, że oni są bardzo zadowoleni z tego, jak są zaopiekowani. Ja wiedziałam o tym, że te opinie mają być, ale nie wiedziałam o tym, że oni dopuszczą się czegoś takiego, żeby prosić każdego jeszcze dodatkowo, żeby napisał, że oni nie dowiedzieli się z tego z YouTube'a, że oni są klientami tylko tej pani, że mnie nie znają i błagali o to, że on tłumaczył, że jeżeli tego nie napiszą, to ona straci pracę, że to jest okropne, że wtedy nikt nie będzie im wysyłał informacji. Oni nie będą wiedzieć, kiedy mają wybierać płytki, kiedy mają wybierać kuchnię, kiedy mają w ogóle tutaj przylecieć, kiedy te wille będą gotowe. Zaczęli tym ludziom ściemniać takie rzeczy, że niektórzy z nich powiedzieli nie. My nie będziemy kłamać. My napiszemy tak, jak było naprawdę. Że obejrzeliśmy ten film, że zaufaliśmy Adriannie, że ona kupiła tutaj dom i dlatego zdecydowaliśmy się kupić. Inni natomiast zlitowali się i zaczęli pisać coś takiego, że są bardzo zadowoleni z tego, jak oni się nimi opiekują, że wspaniały jest kontakt, że oni mnie nie znają, że w ogóle nie widzieli tego filmu na YouTubie. Wiedzieliśmy, że to jest ściema, ale wiedzieliśmy też, że jej brat ma dar przekonywania o tym, do takiej tragedii, że co to będzie, jak ich już nie będzie, dla każdego będzie po prostu straszne, nikt nie będzie mógł im nic wytłumaczyć. Tak mi się wydawało, że może ci ludzie myśleli też, że nie znają tak dobrze angielskiego, że jeżeli rzeczywiście ona odejdzie, to nikt nie będzie mógł im dać informacji jakichkolwiek i nie będą wszystkiego rozumieć. Więc z jednej strony zrozumiałam tych ludzi, że może dlatego się bali, napisali te kłamstwa. Z drugiej strony sobie pomyślałam, jeżeli oglądają nasz kanał, dlaczego nie napiszą do nas? Przecież my możemy też im pomóc i wszystko wytłumaczyć. Nie ma żadnego problemu, tym bardziej, że jesteśmy właśnie tutaj. Więc możemy to zrobić na miejscu. Więc zapytał się on, co my teraz mamy zamiar zrobić. Ta sytuacja musi być wytłumaczona i mamy wyjść na zewnątrz, jeżeli nie chcemy rozmawiać przy nim, on to rozumie, i wytłumaczyć sobie same tą sytuację. Usiadłyśmy więc na zewnątrz na ławce. Zaczęłam się jej wypytywać, dlaczego tutaj powstały takie sytuacje. I w tym momencie przyszli ci ludzie, żeby wyjaśniać znowu tą sytuację z wczoraj razem z nim. Weszli więc do biura. Ona popatrzyła się na nich. Nie było tam tak, że ktoś powiedział do kogoś dzień dobry. Oni po prostu przeszli koło niej, jakby jej w ogóle nie znali. Ja mówię do niej, i co teraz tu się będzie działo? Ona mówi, nie wiem, nie mam pojęcia, ale mogę ci udowodnić, że to nie było tak, jak oni opowiadają. Ja mówię, dobrze, no to co się wydało? Zadzwoniła więc do swojego brata przy mnie i powiedziała do niego, żeby wysłał te dokumenty, które dostał wtedy u tego celnika. On zaczął do niej wykrzykiwać, że on nie będzie wysyłał jej dokumentów z własnymi danymi i tak dalej.
Ona mówi, wyślij to, co możesz wysłać. Więc jak odłożyła słuchawkę, mówię do niej, słuchaj, dlaczego to jest znowu taka tajemnica, jak on się nazywa? Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale nikt nie zna jego nazwiska. No jaka tajemnica? Żadna tajemnica, no już nie przesadzaj. Nagle przyszła do niej wiadomość. I ona mi pokazała to telefonem, tą wiadomość. Ja spojrzałam się i patrzę, mówię, poczekaj, weź mi to pokaż, to jest po hiszpańsku? Ona mówi tak. Ja mówię, to dobrze się składa, bo ja akurat znam hiszpański, więc mogę sobie to przeczytać. Ona spojrzała się na mnie i mówi, ty znasz hiszpański? Ja mówię, tak, nie ma problemu. A to możesz mi to przetłumaczyć? Ja mówię, oczywiście, że mogę. Spojrzałam więc telefon i zaczęłam to czytać. Powiedziałam do niej, że rzeczywiście jest tutaj napisane imię i nazwisko tego pana, który siedzi tam w biurze, ale nie jest wymienione ani nazwisko, ani imię twojego brata. Poza tym, co jest jeszcze bardziej dziwne, nie jest wymieniona nawet suma, o jakie pieniądze chodzi. Czyli tak naprawdę, jeżeli ktoś przewozi, załóżmy 11 000 euro, mogli mu zabrać tylko 1000, bo 10 można przewieźć, tak? Jeżeli przewozisz 20, zabierają ci 10, przewozisz 30, zabierają ci 20, tak? Dlaczego nie jest wymieniona tutaj suma? Ja mówię, ale ja nie wiem dlaczego. Ale co, nie wierzysz mi? Bo czymś mówię, co ja mam ci wierzyć, jak ja zostałam tylko tutaj od początku okłamana. Dyskusja była naprawdę bardzo ostra. Powiedziałam jej, co o tym myślę. Ona też zaczęła się tam tłumaczyć, ale no oczywiście nie czuła się dobrze. Nagle wyszedł deweloper i poprosił ją do środka. Nie wiedziałam, co tam było rozmawiane. Wiem tylko, że jak wyszła, powiedziała, że ona nie wie, czy ona ma to zgłosić na policję. A dlaczego oni nie zgłosili tego na policję? Słuchajcie, ja nie chciałam już tam z nią dyskutować, ale jest to chyba jasne, że jeżeli ktoś na przykład ma pieniądze, które oszczędza bardzo długi czas, jeżeli nawet to są pieniądze, które ktoś zarobił w jakiś tam sposób, nie wnikam w jaki, tak? I one leżały może kilka lat w sejfie. I on nie może tego udowodnić, skąd ma te pieniądze. Jeżeli powierza takie pieniądze komukolwiek, żeby przewiózł przez granicę, jest to wiadome, że jeżeli one znikną, ten ktoś nie pójdzie na policję, żeby powiedzieć, że te pieniądze zniknęły, bo i tak nie może udowodnić, że są jego pieniądze, tak? Więc z jednej strony no nie mogli iść na tą policję, z drugiej strony było to łatwe, żeby takie pieniądze zabrać. Ja nie wnikam, czy tak było, czy nie, bo to nie o to chodzi, ale tych pieniędzy definitywnie nie ma. Tych ludzi nie stać na to, żeby zapłacić za swoje domy. Byli zmuszeni wręcz zrezygnować z tego i chcą te 2 domy sprzedać. Myśmy o tym słyszeli, bo oni nam to opowiadali. Ten pan opowiadał jeszcze nie tylko to, że te pieniądze zniknęły, ale że w kwietniu, kiedy te pieniądze zniknęły, on tutaj przyleciał, jak dostał tą informację i chciał z nimi rozmawiać. Siedział 3 godziny przed ich domem. Nie wyszedł nikt. 3 godziny. Tam była w środku impreza, jakieś hi, ha, 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 głośna muzyka. I nagle wyszedł tej pani brat. Zobaczył jego, on mówi, słuchaj, możemy porozmawiać, kurczę, no co tutaj się wydarzyło, my nie mamy żadnych papierów, niczego, nie ma tych pieniędzy. On do niego powiedział, o czym mam z tobą rozmawiać? Ja nie mam w ogóle o czym z tobą rozmawiać. Weź się wynoś stąd, bo zadzwonię na policję. I ten pan się spojrzał na niego, mówi, aha, to w taki sposób ty ze mną chcesz rozmawiać, okej. Więc no musiał się wycofać, bo no, nie miał tego jak udowodnić, tak? Więc była to naprawdę dla niego krytyczna sytuacja, która zmusiła do tego, że niestety nie przeprowadzą się tutaj, nie będą tutaj mieszkać. Okazało się też, że bardzo dużo klientów miało pretensje do dewelopera o to, że na przykład muszą płacić za kuchnię, ponieważ ona opowiedziała im, że kuchnia jest za darmo, że jest w cenie tej willi. Więc no jak to tak? No to jest niemożliwe. Słuchajcie, jeżeli coś nie stoi w kontrakcie, to znaczy, że trzeba zapłacić ekstra. To jest chyba logiczne, ale wszyscy tak wierzyli w to wszystko. Niektórzy nawet nie czytali w ogóle tej umowy. Do nas zgłosili się ludzie, którzy nie mieli w ogóle pojęcia, co tam jest napisane. Tylko wierzyli we wszystko, co zostało im powiedziane. To jest po prostu niesamowite. My sami byliśmy w szoku na przykład, bo myśmy też wierzyli w to, że woda jest za darmo. Bo tak nam powiedziała. Jak zobaczyliśmy, że montowane zostały liczniki, to przyjechaliśmy i się zapytaliśmy. On powiedział, że no oczywiście, że tak. Nie jest to duża opłata, bo woda jest oczywiście ze studni, ale jeżeli na przykład studnia by wyschła, czy zabrakłoby tej wody, no to wtedy przechodzi to jakby na wodę państwową i normalnie trzeba za to zapłacić, tak? Że pompa kosztowała bardzo dużo pieniędzy, a trzeba oczywiście ją w jakiś sposób serwisować, więc no ktoś musi za to płacić, to jest chyba normalne. Kto opowiada takie głupoty, że wszystko tutaj jest za darmo, więc ludzie zaczęli się powoli wszyscy buntować. Sytuacja między mną a nią nie została wyjaśniona w taki sposób, żeby ten deweloper wiedział na 100% o co chodzi. To znaczy, może on wiedział o co chodzi na 100%, ale myśmy nie mogli tego udowodnić, tak jak już mówiłam wcześniej.
Ona nie przyznała się do tego. Więc co mieliśmy zrobić? Musieliśmy powiedzieć, no dobra, no to jeżeli z tego tak wynika, że to wszyscy są jej klienci, czyli oni by tak jak zarobili na 6 domów, tak? Tak jak opowiadała każdemu, że ona ma 6 domów tutaj. Co oczywiście nie jest prawdą, bo na to trzeba najpierw zarobić, żeby mieć te 6 domów. Więc nie wiedzieliśmy w sumie, co dalej. Ale czekaliśmy jeszcze na informacje, które miały nam potwierdzić, co rzeczywiście działo się wtedy w kraju, w którym oni mieszkali wcześniej. Kilka dni później dostałam od mojego przyjaciela dokumenty, które potwierdziły, że rzeczywiście ta pani studiowała prawo, ale była sędziną. Posiadam te dokumenty, które potwierdzają to wszystko, co ja powiem. Te dokumenty są dla wszystkich dostępne na zapytanie, ponieważ byli oni urzędnikami państwowymi. Z tych dokumentów wynika, że ta pani była sędziną. Później została komornikiem, otworzyła więc kancelarię komorniczą, gdzie pracowała razem ze swoim bratem. Mało tego, ta kancelaria komornicza była w jednym mieście, ale oni tworzyli drugą kancelarię w drugim mieście, co jest oczywiście zabronione. I tu zaczął się ogromny problem. Jeżeli chcecie oczywiście poczytać sobie wszystko dokładnie, ja nie będę tutaj wymieniać wszystkiego, chciałam wam tylko powiedzieć, że my wiemy o tym wszystkim, co się tam działo. My wiemy też o tym, że w tym momencie, kiedy myśmy byli w Polsce i ona pojechała do tego miasta, żeby się zbadać, była też rozprawa sądowa. My czytaliśmy to postępowanie, czytaliśmy, co tam się wydarzyło. Może dlatego też wylądowała w szpitalu, bo było jej to za dużo stresu. Były prowadzone 3 postępowania przez komisję dyscyplinarną. Nie było to dla nas łatwe czytać o tych wszystkich postępowaniach. Jesteśmy w posiadaniu tych dokumentów, ale naprawdę nie chcemy wam tego tutaj czytać, nie chcemy wam tego dokładnie opowiadać, bo to nie jest nasza sprawa tak naprawdę. Ale chcemy, żebyście wiedzieli, że te domy, które tutaj się budują, są przepiękne, że jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że tutaj jesteśmy. Jesteśmy naprawdę wdzięczni, że kupiliśmy dom od właśnie tego dewelopera, który zdobywa nagrody co roku. Te domy możemy wam pokazać, możemy pojechać na to osiedle, możemy wam naprawdę udowodnić, że to, co kupiliście, jest prawdziwe i jest bardzo dobre. Przedstawialiśmy wam już tego pana. On jest bardzo serdeczny, bardzo dobry człowiek. Można z nim o wszystkim porozmawiać. Kochani, jesteśmy tutaj z Mr. Chajem. Znacie go już od naszych poprzednich filmów. Mi się wydaje, że jeżeli zobaczycie, jaki pan jest uśmiechnięty i zachwycony tym wszystkim, to wiecie, że cała ta budowa jest naprawdę prawdziwa. Mr. Chai, this is your construction here. Yeah. You are the boss from everything. Yes. And you are sure that everyone we take who care come on for the construction. Yeah, you take care for everything. Yeah. You have so many villas here. Sure. For so many years you begin here, Yes. work here in Thailand. We hard work for my client. Oh, very good. Yeah. How many years you live here, Mr. Chai? About more 20 years. And how many years you make villas? About maybe more 15 years. Oh, all clients are happy. Yeah, happy. Very good, Mr. Chai. Thank you so much for everything, Mr. Chai. And please don't think that every people from Poland are not good. เกาะสมุย welcome to Thailand เกาะสมุย welcome to เกาะสมุย too. Thank you, Mr. Chai, thank you. Kochani, pokażemy wam tutaj całą budowę, żebyście się nie martwili ci, którzy kupili domki. Naprawdę, wszystko jest super. Pokażemy zaraz, Dawid poleci tutaj tą kamerą i pokaże wam wszystko. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, to po prostu napiszcie. Kochani, nie było to łatwe nagrać taki film, naprawdę, uwierzcie nam. Jak znacie nasz kanał, wiecie, że jesteśmy bardzo pozytywnymi ludźmi i raczej pokazujemy rzeczy, które są naprawdę do wzięcia z uśmiechem, z serdecznością i naprawdę z zaufaniem. Jeżeli macie ochotę, udostępnijcie ten film, bo chcielibyśmy, żeby dotarło do odpowiednich osób, tych, którzy się martwią, którzy do nas wydzwaniają, którzy proszą nas o to, żebyśmy im pomogli wytłumaczyć tą całą sytuację, więc macie tutaj wszystko wytłumaczone. Jeżeli oczywiście chcecie komuś pomóc, to udostępnijcie. A my się żegnamy na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko, bądźcie nam zdrowi. Dawid wam jeszcze pokaże tą całą budowę. Trzymajcie się. Buziaki, salut!
doszły nas słuchy, że ta pani powiedziała, że myśmy byli pazerni, dlatego wyrzuciliśmy Że ją z chcemy pracy. ją wyrzucić z pracy. To To jest nie jest absolutna prawda. bzdura. Że my byśmy nagrali ten film z tego względu, że po prostu czujemy się winni to wam, Zobowiązani do tego, żeby to powiedzieć. żeby powiedzieć prawdę, ale w tym momencie, jak usłyszałam, jak ludzie zaczęli do mnie dzwonić i powiedzieli, że zostałam oczerniana, po prostu uważam, że to nie jest sprawiedliwe, tak? Chcieliśmy, Dokładnie. żebyście dowiedzieli się prawdy, jak to tutaj wygląda. My jesteśmy tu mimo wszystko bardzo szczęśliwi. Ta wyspa jest naprawdę pięknym miejscem do życia i do tej pory uważam cały czas, że to była nasza najlepsza decyzja w życiu, żeby tutaj zamieszkać. Mimo tego, że ten dom jeszcze nie jest skończony, ale już naprawdę blisko. Cieszymy Będziemy się wam tą dalej wyspą pokazywać, każdego kochani, dnia. jak to wszystko wygląda. Mamy nadzieję, ponieważ dużo ludzi przylatuje teraz tutaj, żeby się z nami spotkać, żeby z nami porozmawiać. No właśnie jeden nasz patron przyleciał. I To jest bardzo fajne, cieszymy się naprawdę, więc myślimy, że będziemy tutaj naprawdę bardzo szczęśliwi razem z wami, z naszymi sąsiadami. Jak ta sytuacja już się wyjaśniła, myślę, że naprawdę będzie tutaj pięknie, więc nie zapomnijcie dać łapkę w górę i oczywiście zostawcie subskrypcję, żeby śledzić nowości na bieżąco. A jak coś będzie się działo, to będziemy wam mówić, a już w następnym odcinku pokażemy wam, jakie płytki nam położyli, bo już wiemy, że A jakie one ładne. leżą i są bardzo ładne, naprawdę. Trzymajcie się cieplutko, bądźcie nam zdrowi i nie bądźcie może tacy naiwni jak my, tylko zweryfikujcie najpierw, za co płacicie, gdzie płacicie. Buziaczki, Buźka, salut! pa pa!